Pokój i dobro. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak mówi trzecie przykazanie. Bierze się ono z Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg stwarza świat przez 6 dni, a 7 dnia odpoczywa. Dlaczego? Ktoś mógłby pomyśleć, że Bóg się zmęczył, ale co to za Bóg, który się męczy? Powodem odpoczynku Boga jest coś zupełnie innego. Powodem Jego odpoczynku jest to, że 6 dnia Bóg stwarza człowieka. Jego odpoczynek nie jest tylko nic nie robieniem, ale Jego odpoczynek jest wejściem w relację z człowiekiem. Można powiedzieć, że Bóg odpoczywa w tym sensie, że kontempluje człowieka, czyli patrzy na niego z miłością. Tak jak patrzą na siebie dwie zakochane osoby, które mogą siedzieć w milczeniu, patrzeć sobie w oczy i być szczęśliwe. I trzecie przykazanie zaprasza nas do tego, abyśmy my weszli w ten odpoczynek Boga. To znaczy, abyśmy opuścili świat rzeczy, świat pieniędzy, przedmiotów, kariery, którymi zajmujemy się przez cały tydzień, a skupili się na osobach. Weszli w świat osób. I nie o to chodzi tylko w niedzieli, żeby pójść do kościoła i resztę dnia nic nie robić, a najlepiej leżeć przed telewizorem. Ale chodzi o to, aby wychodzić ku drugiej osobie. Ta niedzielna msza święta, ona nie ma być tylko zaliczeniem obowiązku, ale ma być spotkaniem. Spotkaniem z kimś, kto naprawdę mnie kocha. Ta niedzielna msza święta może być taką trochę wręcz randką. I chociaż to jest tylko 1 godzina w tygodniu, to ona może rzucać światło na pozostałe 167. Sprawiać, że one będą miały inną jakość, inną wartość. To spotkanie z Bogiem, ono może nas prowadzić też do spotkania z drugim człowiekiem. Jest taka piękna tradycja, zwyczaj, żeby w niedzielę jeść ten rodzinny obiad. I to jest bardzo ważne, żeby rodzina choć raz w tygodniu miała czas, aby się razem spotkać. To jest ważne, abyśmy w niedzielę mogli porozmawiać z tymi, którzy są nam bliscy, odwiedzić czy zadzwonić do tych, z którymi dawno nie rozmawialiśmy, a może poszukać kogoś, kto potrzebuje spotkania, kogoś samotnego, kogoś chorego. Ale wreszcie niech ta niedziela będzie też czasem spotkania z sobą samym. W biegu codzienności często gubimy samych siebie i potrzebujemy chwili ciszy, chwili zatrzymania się, żeby usłyszeć bicie swojego serca, żeby ponazywać swoje emocje, uświadomić sobie myśli, które przechodzą przez naszą głowę i przypomnieć sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy kimś ważnym, wartościowym. Warto być w niedzielę przez chwilę swoim własnym przyjacielem. Jeżeli będziemy przeżywać niedzielę jako dzień relacji, to będzie zmieniało nasz świat, bo będzie sprawiało, że w jego centrum przestaną być rzeczy materialne, a w centrum naszego świata znajdą się relacje osobowe. I to jest ta wartość, to jest ten skarb, do którego prowadzi nas trzecie przykazanie.